Żbiczki drogie, a właściwie towarzysze drodzy, witam serdecznie w pierwszym już oficjalnym, normalnym, prawilnym odcinku z naszego przedświątecznego, dobrze zauważyliście, to jest przedświąteczny Endzik po stronie radzieckiej na nowym scenariuszu, który skupia się na bitwie o Berlin. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejszy odcinek, ale zanim przejdziemy, to jeszcze na szybko odpowiem na komentarze i wasze wskazówki. Faktycznie to intro to było muzyka była z Call of Duty World at War. Nie skojarzyłem, no ale raz grałem, więc mogłem zapomnieć dawno temu. Po drugie, mea culpa, posiadamy pierwszą warszawską brygadę pancerną, także Szariki Rude 102 są razem z nami. Jest warszawska brygada pancerna. To prawda same czołgusie, ale jest gdzieś tutaj Rudy 102 się chowa, więc będzie propaganda kręcona. Przy okazji, jak jesteśmy przy temacie Rudego, na pytanie, kto będzie dawał serduszka pod tą serią, myślę, że Szarik będzie przypinał serduszka wam w komentarzach, tak jak w jednym odcinku łapą odciskał na pancerzu T-34 swoją łapę odciskał białą farbą, więc myślę, że Szariczek będzie wam podrzucał. Generał Świerczewski faktycznie to jest jakiś radziecki as pancerny generał. Nie wiem, być może jest inna wersja historii. Kolejna ciekawostka z waszych komentarzy, to co ja w sumie zwróciłem uwagę, ten zweroboj to po rosyjsku to jest łowca myśliwy. I ten łowca myśliwy jako radziecki tank destroyer poluje na co? Na niemieckie tygrysy, pantery. Czajcie, że myśliwy poluje na tygrysa, pantera. To nie mój śmieszek, to nie mój mało śmieszny śmieszek, to jest mało śmieszny śmieszek od radzieckich towarzyszy. Także możecie napisać XD dla radzieckich towarzyszy. Takiego śmieszka zrobili. Ja nawet lorowe, fajne. Plus do kajecika dla radzieckich towarzyszy, że trzymają się lore. Aha. Tu jest Endzigowe radio przygotowane. Tylko ja się boję, że tu będą prawa autorskie, ale jest radio Endzigowe przygotowane. Wow, nie, dobra, na razie zostaniemy przy radializając, bo nie chcę, żeby prawa autorskie, o, balla ciało, o, włoscy ochotnicy będą nas bronić. A jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać, bo wcześniej wam nie pokazywałem, że tu są bardzo fajnie zrobione strefy powietrzne. Znaczy na razie wydaje mi się, że te obszary powietrzne są ciekawie zrobione, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Są takie duże na te obszary, ale przy miastach jak Szczecin czy Poznań mamy osobno, a Berlin to w ogóle jest pociapany na dzielnicę jako obszary lotnicze, żeby wrzucać samoloty, co jest mega ciekawym rozwiązaniem. Tak jak patrzę na tą mapkę, to taki modzik z Powstania Warszawskiego, też na wycięte miasto z Warszawy powstanie. No, może ktoś kiedyś zrobi z eventami, decyzjami, historycznymi ciekawostkami, też sobie poklikać. Ale dobrze, bo zanim znów się odpala i znów cały odcinek będzie przegadany, a tradycyjnie tylko pierwszy odcinek może być przegadany. Pozwolimy naszym generałom, wszystkim, na razie, żeby puszowali na autopuszu, bo ja muszę ogarnąć, czy tutaj rzeki nie będą zbytnio przeszkadzać przy liniach frontów i czy tutaj lepiej nie klikać tych dywizji bez linii frontu i pojedyncze przesuwać, tak jak w zwykłym Hearts of Iron 3 to miało miejsce, gdzie pojedynczo dywizje były przepuszowywane. Tu w ogóle na wysokości Oderbergu nie widać Niemców po drugiej stronie. Mosty są puste. Chyba zapomnieli Niemcy wystawić dywizję, albo to jest jakaś zasadzka, więc zostawimy 3 nasze, bo tu są te tereny, powiedzmy, nadbrzeżne. I tu jest ciężej się bronić, atakować, poruszać, atryszyn, organizacja, to wszystko spada. Ale zanim ofensywa, króciutkie lokowanie produktu, bardzo szybka reklama, aby zając miał za co opłacić DLC-ki z Paradoksu. Także zapraszam. Dosłownie za 2 sekundy wracamy do naszego Endzigu, do bitwy o wzgórza Zelow, do przeprawiania się przez Odrę na wysokości Szczecina, czy Kociołku do Frankfurtu nad Odrą. Ale najpierw szybka reklama, mianowicie współpraca z grą Warpath, ale to nie jest zwykła współpraca z grą Warpath, bo wy również zgarniacie fanty, zgarniacie nagrody i to sami sobie je wybieracie, bo ja wam będę fundował dla tych, którzy się zaangażują. Przeklikałem współpracę 20 rozdziału, co więcej, nie dość, że giveawaye możecie wygrać. To jeszcze w zależności od ilości osób, które się zaangażują, wbijamy kolejne progi, które odblokowują nam poszczególne rzeczy do robienia na streamie czy na serię na YouTube. A sama gra Warpath to kliker wojenny bazujący od pojazdów drugowojennych aż po współczesne nam maszyny. Tworzymy sojusze, możecie dążyć do naszego sojuszu. Serwer 135, region Smoleńsk, gdzie nasz serwer Paradox, tak wiem, reprezentujemy Paradox. Klepie się już z jakimiś lokalnymi Chińczykami. Budowanie baz, badanie technologii, fabułka, kampania,
zbieranie surowców, to co każdy dobry clicker sobą reprezentuje. Zapraszam i polecam bardzo serdecznie, aby wziąć udział w tej zabawie. A po tej krótkiej reklamie rozpoczynamy. Odpauzowujemy grę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, czy nasze dywizje są w stanie atakować. I jak widać problemy. Co prawda jeszcze niemieccy generałowie nie zdążyli. Jeszcze pewnie są w poprzednim odcinku przegadane, więc na razie może nie będziemy tak puszować. A dobra, schodzą się, bo się bałem, że oni będą tak czy siak stać wzdłuż tych prowincji, nawet gdzie nie ma przejścia. Okej, czyli te rzeki aż tak bardzo przeszkadzać nie będą w naszym przypadku. Tak na razie tylko próbne ataki. Świerczewski jest takim geniuszem, że posyła całe dywizje do próbnych ataków, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale widzę, że jeżeli chodzi o przeprawę przez Szczecin, to tutaj bez większych... A, bo tu jest most na dwie strony się rozchodzi? Co ty gadasz? Przeprawa mostowa i od razu dwie prowincje. Wow, ale fajne. O, tutaj jest baseny górnicze na Szczecin do centrum, to jeszcze daleko. Historycznie w jakichś większych walk o same centrum Szczecina nie było, tak mogę wam zdradzić. Tylko gdzieś tutaj Dąbie i prawobrzeżny Szczecin był zdobywany szturmem, a miasto samo, że tak powiem, no, statusu fortecy nie utrzymało. Także nie będzie co bombić. Ej, no na razie na autopuszu leci. Tu możemy... Aha, faktycznie to przejście było przygotowane jako zasadzka i zrobiła się Armia Narodna. Armia Narodna się zrobiła. I my chyba lecimy w... Ja bym poleciał w Rokosowskiego. To widzę, że nawet niby jest scenariusz, krótkie ceny. Musimy radzić sobie ze sprzętem, jaki mamy, ale nawet tutaj twórcy moda pozwolili nam, że możemy wedle własnego uznania własną taktykę stosować. Ja tu widzę na przykład połączenie Rokosowskiego i sfokusowanie się na czołgach. Wiesz, to jest pusty cel, a tu mamy T-3400. Nie wiem, czy to się uzupełni, czy dopiero się pojawi cel, bo czasami są puste cele, które się pojawiają z czasem rozgrywki same. No dobra, sfokusujemy się na razie na czołgach. Blokujemy wielkie operacje. 1 dzień, okej. 1 dzień minął. Pierwszy dzień za nami. I mamy Polityka Pała. Widzę, że towarzysz Stalin już jest. Political Power daje. Ty dajesz stabilkę War Support, Division Recovery Rate, no to zdecydowanie potrzebujemy Dmitra Pietrenko. Jeszcze chciałem zobaczyć, jak dziennie nam spada... Jak dziennie nam towarzysz Spalin... Powiedziałem Spalin? Od Spalin, hehe. Minus 3%, okej. To jest dzienne? O kurde, ty, to tutaj towarzysz Stalin oczekuje od nas Blitzkriegu. No dobra, na razie nie jest źle. Tu jest przejście. Kurde, trochę szkoda, że nie jest to jakoś lepiej zaznaczone, gdzie są brody i gdzie są mosty, bo tutaj widzę, że w niektórych miejscach, jak na przykład na północ od Zalewu Szczecińskiego, o Jezu, gdzie to jest? Nie potrzebujemy, nie ma mostów, a i tak jest przejście. To jak jeszcze linia frontu zakłada się, to średnio widać. Ale dobra, na razie się przepuszowują. Pozwoliłem nasze skromne zasoby fabryczkowe porozdzielać, dużo w pepesze i tak dalej, żeby gdzieś to jakoś mogło działać. I pozwolę jeszcze przypisać samoloty, nasze eskadry powietrzne. Myślę, że na razie wszystkie skrzydła lotnicze dostanie Świerczewski razem z polską armią. To nie jest tak, że będziemy faworyzować Polaków. W ogóle wam się nie wydaje. W ogóle, że w tej serii jako radziecka armia puszująca prosto na Berlin, w ogóle nie będziemy fokusować i wspierać polską armię i polskich dowódców. W ogóle tak nie będzie. W ogóle się tego nie możecie spodziewać. Ani słowa tylko towarzyszowi Stalinowi, bo jak się dowie, no to chyba nie ma co ich awansować, w sensie dawać plus 1 do ataku. Myślę, że wojna skończy się szybko. Na pytanie z komentarzy, czy do świąt wrócimy do domów? No słuchajcie, jeżeli mamy marzec 45 i zakładając, że mówimy klasycznie o świętach Bożego Narodzenia, czyli w grudniu, to jeżeli do grudnia Rzesza się utrzyma, no to wiedzcie, że coś jest nie tak. Myślę, że wtedy Szpalin faktycznie będzie... Cierpliwość Stalina będzie na wyczerpaniu, jeżeli do grudnia się będzie nasza ofensywa przedłużać. Na razie idzie dobrze, na razie nawet nie ma co manewrować. Myślę, że możemy cały czas atakować wycieńczone... O! Ty! Te naloty działają, co ty gadasz? W sensie naloty, ten ostrzał artyleryjski. My to faktycznie zbombyli te wzgórza Zelow i tu są poniszczone forty. Jacie! Wow! Ej, fajne. No i to mi się podoba. Pięknie to wygląda. Na większości odcinków trwa ofensywa, a ty chyba się zgubiłeś. Ewentualnie... Tu znowu linia frontu gdzieś jest pewnie. Znaczy, linia frontu, przejście.
Ej, trochę nieczytelne jest to, gdzie jest przejście, a gdzie nie ma przejścia, bo tu jest przejście. Jak ty się tu znalazłeś? Chyba, że tu było jedno przejście. Aha, bo tu było jedno przejście, a reszta twojej... Z której ty jesteś armii? Ledwo zaczęliśmy już burdel w radzieckiej armii. Klasyk. To daj może połowę tej armii, w sensie część tych dywizji. Ale tylko na ten wąski odcinek frontu. Aha, mogę was przypisać. A, bo wy jesteście tu z tego! Dobra, powiedzmy, że ta jedna dywizja tutaj, że tak powiem, rozpoznawcza piechoty, zespotowała dużą koncentrację dywizji sił nieprzyjaciela, które zmierzają na południe, żeby ratować przeprawy. Tu jest ciekawa bitwa. 32 dywizje radzieckie, co prawda troszeczkę na attrition, ale próbują spuszować jedną dywizję niemieckich ciężkich czołgów pod dowództwem Fryca, tutaj Czujkow, mój ulubieniec. Dosłownie, jedna dywizja niemieckich tygrysów zatrzymuje całą radziecką armię na południu. Dosłownie, to jest jedna cała radzie... Tak, to są 32 dywizje. 32 dywizje utknęły, bo jedna dywizja tygrysów zatrzymuje naszą ofensywę. Cóż, jest jak jest. Ej, długa jest ta linia frontu, poważnie. Niesamowicie długa. Poliacy, ja wierzę was, że dacie radę zaatakować. Nie da się poszerzyć linii frontu, więc dużo... Praski pułk piechoty. Polacy przodują w ofensywie. Dobra, kolejny cel zrobiony. To nic nie daje, na razie tylko sobie wrzucimy te buściory. Katiusze, czy my chcemy katiusze? Jeszcze jak? Jeszcze jak. I doktrynkę dzięki temu możemy kliknąć. A posiadamy kogoś, kto daje zniżki na doktrynę? Nie, doktryny tutaj nikt nie daje zmniejszonej. Także... A, bo to skipu... No faktycznie, to nam odblokowywało te operacje na dużym froncie, tak? I supply consumption minus 10. Obrona kociołków, supply grace, non-combat out suppliesy. Można by to zrobić. Można by to zrobić, ale dobrze, to nam skipnęło jedną doktrynkę. Nawet warto było zrobić, bo doktrynka jak widać dobra. I nie możemy się przebić przez Odrę. Na razie zatrzymaj ten atak. Tam, gdzie się nie możecie przebijać, poczekać. Tam, gdzie możecie męczyć nieprzyjaciela. Oho, ten już jest ranny. A czemu Katiusze nie atakują? Ale fajne. Ciu, ale to wypala piechotę! O Jezu, jakbyśmy... Bo to chyba nie będzie ciężki scenariusz. To gramy Rosją, no to chyba nie będzie ciężkie. My tu nie musimy na dwójce każdą kratkę liczyć. Chyba możemy sobie na więcej pozwolić. Ciekawe jak ta Katiusza... Poczekaj, weź wyłącz muzykę. Prussian Gloria jeszcze leczy, a ja chcę z Katiuszy do nich strzelać. Dawaj tą Katiuszą poszczelaj. No, wejdzie ta Katiusza do bitwy? Dorzuć piechotę. Kurde, myślałem, że będzie że będzie większy efekt. Ale dobra, niech leci ta Prussian Gloria. To jest ta niemiecka propaganda. Ruscy się przelewają przez Odrę, Katiusze nawalają, hordy Rosjan się przewalają, a z tych niemieckich głośników, megafonów Prussian Gloria leci i przemówienie pana Goebbelsa na temat ostatecznego zwycięstwa. Czy magiczna dywizja heavyków niemieckich przebita? Nie, oczywiście, że nie. Dostali wsparcie dywizji zmechanizowanej i zatrzymali cały nasz atak. Dobra, panie Czujkow, pan się kompromisujesz. Całą wojnę pan się kompromisował i teraz pan się też kompromisujesz. I tu nie ma innego przejścia, to jest jedyny most. Zabierzemy może najlepsze jednostki stąd. Chyba, że to jest sama czysta piechota. Tam jakieś śmieszne czołgusie. I przerzucimy pod ten wyłom tutaj, bo tu piechota znowu utknęła. Ej, to aż tak proste nie będzie chyba. Jeżeli chcemy to zrobić naprawdę optymalnie, chyba aż tak proste nie będzie. Dobra, panie Czujkow, bo pan kompromisujesz się. Przerzuć czołgi na północ. Całe zgrupowanie pancerne, a wy tylko na południu brońcie, żeby ten tygrys przypadkiem nie zrobił jakiegoś kontruderzenia, tak. 22 dywizje radzieckie będziecie się bronić przed tym tygrysem. Ale tu się ładnie przebijamy. Spróbuj się trochę porozlewać. Zrzuć ich z tej linii kolejowej. A to są... To jest duża, gwardyjska, tak, z artylerią. Chociaż te gwardyjskie, to, że dywizja radziecka jest gwardyjska, to nie znaczy, że jest jakaś lepsza tak naprawdę historycznie z tego, co kojarzę. Po prostu jest propagandowo ważna. Wow, a tutaj jak my się przebyli. Dobra, to jest przebicie pod a no tak, Kostrzyniem, Zelow. Bo w sumie tu powinno iść nasze główna oś natarcia. W sumie trochę ominęliśmy bitwę o Zelow, a tutaj nasi świetnie sobie radzą.
Dobra, to zrobimy tak. Już my nie mamy przewagi w powietrzu. Aha. Kto zdobywa wzgórza Zelow? Bo ze wzgórz Zelow jest taka prosta droga do Berlina, nie? Bez większych przeszkód już naturalnych. U nas walczy Wasili Kuruchenkin. Dostaniesz eksperta pancernego. I dostaniesz pan całe lotnictwo. Zabierzemy Poliakom. Bo na razie Szczecin jest nie do zdobycia. Polacy próbują na siłę przejść. Tu desantów nie będzie można klikać, nie? Portów nie mogę zbudować, okej, bo tak się zastanawiam, czy jak zbudujemy port i do portu wstawimy na szybko niszczyciela zbudujemy, czy dałoby radę. Jak tu jest przejście dalej? Przejścia są tutaj i tutaj. Czy tu jest, można się rozchodzić? Można się rozchodzić. O kurde, ty, możemy... bo my jesteśmy na tych wyspach na południe od Szczecina. Jacie, ale to taktycznie można zrobić. Dobra, robimy tak, Katiusze niech nawalają w tą... Festungzinfant... Dywizja festungowa spod Berlina. Niech Katiusze wchodzą pierwsze. Okej. Dorzuć piechotę do wsparcia. Dobra, a te dywizje niech tutaj na południe się próbują przebić. Dobra, i od południa może sobie otworzymy drogę na Berlin, znaczy na Szczecin. Nie wiem, jak tu są mosty dalej. Pokaż, jak tu jest przejście, bo tu możesz zaatakować tak, a zejść. A tu można przechodzić dalej, okej. Sobie może otoczymy Szczecin. I potem wejdziemy na plecy pod policję i odblokujemy Polaków, którzy utknęli. Na razie 3 dywizje tylko blokują, a bitwa o wzgórza Zelow trwa. Nasze dywizje przebiły się przez zmasakrowaną i zdruzgotaną obronę niemiecką. Minęliśmy pola minowe. Chyba nie zdążyli rozstawić pól minowych. Aż mi się przypomniało jak nasze matki, nasi ojcowie, jak tam już chyba w ostatnich scenach oni na szybko te miny próbują rozkładać pod ostrzałem radzieckich czołgów. No jest jak jest, tutaj nie zdążyli rozłożyć tych min, na całe szczęście. Forty poniszczone naszym miażdżącym ostrzałem artyleryjskim. Dobra, mamy Katiusze odpalone. Rokosowskiego nie ma, ale możemy się przygotować na Berlin. O, tu jak się ładnie rozlali. Dobrze, spróbuj otoczyć niemieckie dywizje. Niemcy pewnie mają już tak wątłe siły, że jak będziemy je nie tylko wypychać, co jeszcze otaczać i niszczyć w kociołkach, to będzie wybornie. I tutaj pod Forstem może się w końcu nasi przebiją na siłę. Czołgi rotują? No... Chyba rotują, tak mi się wydaje. Znaczy to nie jest tak, że nasze wojska się kompromisują i nie mogą przebić wycieńczonych Niemców, tylko Niemcy mają... tak naprawdę przy tych wszystkich debuffach mają tylko boosty do obrony przeciwko nam. Fanatyczny opór, dosłownie. To jest +1, +15, a to jest kolejne +10 do obrony przeciwko naszym siłom. Więc jak oni stoją za rzeką i jeszcze na tych terenach przybrzeżnych, to faktycznie niewielkie niemieckie siły są w stanie zatrzymywać dużo większe nasze zgrupowania. Zwłaszcza, że my częściowo jeszcze na autopuszu latamy. Także czuć tą różnicę. Zostaw może tu jedną dywizję, reszta Katiusz niech się przebija. Natomiast tu co ważniejsze, zajęliśmy wzgórza Zelow, praktycznie już zepchnęliśmy Niemców z tej pierwszej linii obrony, a to nam pozwoli otoczyć i otworzyć przejście nad Frankfurt nad Odrą, bo nie będą w stanie tego wszystkiego obronić. Jakbyś jeszcze samo miasteczko zajął, na przykład tą dywizją kawuków, a zakładam, że to są Iseły. To są chyba już bardziej Iseły niż kawuki, ale dobra. Jak to zajmiemy, to pewnie tutaj jest supply hub. Supply huba nie ma, ale zajmiemy tereny miejskie. Gdzieś w drzewku widziałem nasze boosty, możemy mieć do walki w terenie miejskim jako doświadczenie z walk w Stalingradzie. Okej, dywizja niemieckich niszczycieli prawie pusta się wycofuje. Jak tam operacja szczycińska tak zwana? Oho, chyba poczuli, dlatego będziemy ich kontrować. Będziemy kontrować, tu więcej dywizji wrzucamy. A wy się wycofujecie, ale tylko na chwilę. Dobrze. I zajęliśmy samo miasto Zelow i tym samym możemy ogłosić zwycięstwo w bardzo ważnej, kluczowej bitwie. Ten ostrzał chyba był miażdżący. Jak będziemy potem grali Niemcami na prawdziwym Enzigu, to nie wiem, jak my się obronimy, jak to wszystko tutaj zrównało z ziemią. Dobra, ale to troszeczkę zadowoli towarzysza Stalina.
Mamy 38, to powinno nam dać 2% w... Aha, to jeszcze musi się załadować jeden dzień. Także nie czekając, piechota dobije was, Ty, ale żebyśmy nie stracili tych wzgórz Zelow. To jest tylko wycieńczona niemiecka piechota, która robi kontratak na naszą dywizję heavy tanków. Czołgów ciężkich. Co może pójść nie tak? Spójrzcie ich tutaj. Fanatyczny opór. Naprawdę czuć fanatyczny opór. No to robimy kociołek, trochę ryzykowny. Trochę taki typowo hojczanowy. Ale na pewno odcinamy Niemców od zaopatrzenia. To w ogóle dywizje stricte przeciwlotnicze. Dobrze, dobrze. Tu jak się ładnie rozlały nasze dywizje. Wybornie. To tworzymy przejście. Tu cały czas czekacie na dywizję pancerną od Czujkowa, bo Czujkow się skompromisował. 50 political powera, 20 telefonów, Wasili Gordow plus 8 division recovery rate, to się przyda na naszej templatce. Niestety na razie otoczenie Szczecina się nie powiodło, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby otoczyć całe miasto i obrońców w Frankfurcie nad Odrą. Powoli zaciska się pierścień, co prawda trochę pusty, ale się zaciska. Pierścień naszych dywizji. Bardzo dobrze. Utrzymaliśmy Zelow? Utrzymaliśmy Zelow. Ja jestem pod wrażeniem tego fanatycznego oporu Niemiec przy pustych dywizjach. A, ten fanatyczny opór Niemiec powoduje, że nasza dywizja heavyków się wycofuje. Dobra, kontratak ze skrzydeł. Nie zdążyliśmy. Robimy tak, robimy... Aha. No ciekawie, ciekawie. Chociaż jakbyście zostawili ich tutaj... Ten fort będzie waszym grobowcem, bo my wypuszujemy tą piechotę, odbijemy Zelow z powrotem, a elitarne zmechanizowane pancergrenadierzy zostaną odcięci. I to nawet ze sprzętem, o dziwo. Jak na niemieckie standardy, to o dziwo ze sprzętem. Dobra, spokojnie. To wszystko jest zgodnie z planem. My tu robimy kociołek wokół Frankfurtu. Ej, ten mod jest piękny. To jest roleplay Czujkowa, mój faworyt. Tak pilnował tych tygrysów, żeby się nie przedarły na drugą stronę, że nawet nie wiem kiedy te tygrysy się wycofały. Nie wiem co bot zrobił, czy tam linia frontu, czy faktycznie bot coś tu ogarnął, ale tygryski się wycofały, także Czujkow, brawo, zdobyłeś przeprawę przez rzekę, najbardziej na południe i prosto na Berlin. Rokosowskiego nie ma, tu prawdopodobnie chyba trzeba czekać po prostu aż się czasowo Rokosowski zrespi. Także na razie kręcimy propagandę przeciwko Niemcom. Tu kolejne przejście i odblokujemy kolejną armię. Będzie zabezpieczony kolejny most na rzece. Cały czas trwa bitwa o Frankfurt nad Odrą. Zamknięcie pierścienia wokół niego. Wzgórza Zelow już praktycznie w całości zabezpieczone. Linie frontu się rozjeżdżają. Bo tu już nie ma rzek i można na spokojnie je rozciągnąć. Brawo, panie Czujkow, pan jesteś po drugiej stronie Odry. Normalnie jakbym miał Włochów A. No dobra, ale przejście zabezpieczone, możecie się rozlewać. No jest 16 dywizji, 8 w sensie pancernych w tym wyłomie. Spróbujemy to mądrze zrobić, żeby jeszcze dodatkowo zamknąć od południa. To jest... co to jest? To jest jakaś pomniejsza osada. Znaczy pomniejsze miasto, więc spróbujemy to jakoś mądrze zrobić. Poślij dywizje pancerne. Staniecie w sumie możesz rzucić wszystkie pancerne. I część piechoty powiedzmy tu. I część tutaj. Powinniście powoli zacząć się przybijać. O, widzicie? Od razu lepiej, od razu lepiej. Panowie, do przodu, na Berlin. Tu nie ma co się zastanawiać. I mamy kociołek. Pierwszy duży kociołek. Obrońcy Frankfurtu nad Odrą walczą do końca. Piękny festung. Z rozkazu pewnie malarza pokojowego broją miasta do końca. I zatrzymują sporą... No tu będzie z 33 dywizje naszych zatrzymują. Jeśli chodzi o opór Niemiec, to faktycznie jest zawzięty i do końca walczą. Faktycznie ja jestem aż w szoku. Jak oponent tutaj... Przeszliśmy na drugą stronę, policja wyzwolona, właściwie zajęty. Dobrze, panie Świerczewski, dawaj, rozpędzaj Szarika. Pomóż tu armii radzieckiej zająć się Szczecin do końca. To jest dywizja pancerna, nie? Gońcie tą piechotę. A wy na północ jeszcze tutaj wyzwolić wzdłuż zalewu. Dobrze. Ale Szczecin zaraz też... O, w ogóle Szczecin zajęty. Świetnie.
Otoczymy tych, co się bronią już na pojedynczych wysepkach wokół Szczecina. Która dywizja? 212 Strylakowa dywizja pod dowództwem Pawła Błatowa. Panie Czujkow, ja panu pomogę troszeczkę. Pan masz tyle dywizji, to w ogóle są zmechanizowane radzieckie dywizje. Moglibyście, nie musicie atakować tych zapaleńczych regimentów starców z pancerfaustami, bo pan widzę, że sobie nie radzisz, tylko możesz wymijać ich i jechać dalej. Może to pana nie przerośnie. Ej, chwilę nie pilnowałem tego pierścienia wokół Frankfurtu i Niemcy się praktycznie wydostali. Znaczy mogą się z niego wydostać, ale nie, ani kroku wstecz. Odblokowaliśmy kocioł, nie wycofamy dywizji, macie tam siedzieć dalej. Niesamowite. Oni naprawdę wierzą w ostateczne zwycięstwo. Jaki to będzie piękny Endzik w grudniu. Ojejacie. Jaki to będzie piękny Endzik w grudniu. Pokaż front północny. Dobra, tu są kolejne Szczeciny zajęte. Świetnie. Dywizje z terenów Polic się rozlewają. Tutaj są praktycznie puste, niebronione tereny. Cała polska ta armia pod dowództwem Świerczewskiego. Piękne te orzełki na terytorium Niemiec, a właściwie Polski. Ładnie będzie stejcik polski. Podoba mnie się to. Piękna modyfikacja. Ej, piękna modyfikacja. Panie Czujkow, pan masz dywizje zmotoryzowane na równinach i niewielki opór Niemiec po ucieczce niemieckiego Tygrysa. Nie wiem, gdzie jest ten niemiecki Tygrys, co bronił mostu, ale na pewno przejdzie do historii, że wpuścił pana Czujkowa. Przecież gdyby on tam stał, to Czujkow w życiu by się nie przebił. Kto broni tego Frankfurtu, bo to jest jakiś hit. Sacejew go atakuje, a broni Fritz Hubert Grasajew. Dywizjami fortecznymi, które przebijają całkowicie nasze dywizje pancerne. To jest niesamowite, jak oni się długo tutaj bronią. To jest region nad ten? Nie, to jest zwykła równina. Aha, w sensie miasta są jako miasta albo równiny, a teren przybrzeżny to nie jest, okej. Bo to, co zajęliśmy po wzgórza Zelow, teraz nas zatrzymuje. Nie możemy dalej pusznąć, bo tu się rozciągnęła ta cała armia, która zdobywała wzgórza Zelow, a posiłki ani tu nie ma przebicia. Więc jest długa linia frontu. Ale jak zajmiemy Frankfurt, to dużo dywizji się zwolni. W sensie dojdzie i będzie można wznowić szturm bezpośrednio na Berlin. A ładnie się przelewamy. Mega klimatyczne jest to zdobywanie tych mostów na Odrze i potem puszowanie dalej. O, legendarny, czarny niemiecki tygrys złapany w kociołek. Czy jednak to był misterny plan Czujkowa? Co to jest? No, to są heaviki, zmechy, radia, saperki, artyleria. Legendarny niemiecki tygrys, ściągnięty, który bronił te mosty. Dobrze. Wy przegrywacie tą bitwę w kociołku. Wy nie wypuszczajcie stąd tego tygrysa. Weź tu sprowadź całą armię. Cała armia radziecka będzie na tego tygrysa polować. Legendarny czarny tygrys. Bo on czarny jest. Czarny, boś ty syn kominiarza. Kto wie, ten wie. Kominiarz sandomierza. Grześci będzie. Możemy zdobyć te mosty? Gdzie jest Frankfurt? Nad Odrą. 98, 95! Zatrzymaj przypadkiem, żeby... Dobrze, w końcu. Pada Frankfurt nad Odrą. Doskonale. Czujkow się przebił. Tu przyczółek się rozlewa, jak przerzuciliśmy dywizję pancerne od Czujkowa. Frankfurt nad Odrą zdobyty, dzięki czemu tu cała armia będzie mogła się teraz rozciągnąć i podzielić frontem z armią, która zdobyła wzgórza Zelow. I zamiast pójść dalej musiała otworzyć im drogę, czyli fajny support dwóch armii. No i tutaj mamy de facto zajęty Szczecin i przeprawę przez Police, a to oznacza, że na północy również się rozlewamy. Pięknie, pięknie to wygląda. Straty 30 000 do 127 000 oddziałów niemieckich, plus to, co jest jeszcze w kociołkach. Myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć ten odcinek, bo muszę przerysować linię frontu, bo dzisiaj odnieśliśmy wiele znaczących sukcesów. Jeżeli chodzi o towarzysza Stalina, troszeczkę zaczyna się niecierpliwić. I być może za wolno puszujemy, bo jest 6 kwietnia, a my dopiero de facto zabezpieczyliśmy wzgórza Zelow. Chociaż teraz jest już prosta droga na Berlin. Także co, tutaj wam podziękuję za uwagę, przypominam o współpracy z Warpathem. No i do następnego. Cześć, cześć!